Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Ela. Cześć Kamil. Słuchaj, gdzie ostatnio nurkowałaś? Ostatnio nurkowałam na Morzu Czerwonym w Egipcie. Nawet byliśmy razem. Dokładnie. Na safari nurkowym, dziewiczy rejs. Zgadza się, dziewiczy rejs łódką Sea Treasure, która została zwodowana pod koniec 2025 roku, natomiast mieliśmy okazję razem testować łódkę. Przetestowana, super. Bardzo fajnie. No i właśnie, dzisiaj chciałbym sobie z Tobą porozmawiać na kilka tematów tak naprawdę. Jak się troszeczkę spakować na takie safari, która konfiguracja sprzętowa będzie dobra do nurkowania w Egipcie, no bo tych konfiguracji mamy przecież ogromną ilość, od twinsetów, stages, side mountów, jednych butli 11, 12, 15 litrowych i tak dalej. Jest tego trochę takiej konfiguracji. No właśnie, ale zacznę od tego, bo jesteś, no właśnie, w świecie bardzo męskim, jesteś instruktorem nurkowania. Zgadza się. Masz tych dużo stopni, jak zawsze mówię, tych Troszkę plakiet. specjalizacji. Trochę specjalizacji, plakietek, dyplomów. Jak to jest w ogóle być właśnie kobietą, instruktorem nurkowania w takim świecie? Jeżeli chodzi o świat nurkowy, na pewno przez długi czas był bardzo męskim światem, ale od długiego czasu, w zasadzie od kilku lat widzimy, że przyjeżdża coraz więcej kobiet. Co nas bardzo cieszy, że ten świat się rozwija, tak? Także widzimy zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Coraz więcej kobiet też zostaje instruktorami. To nie jest tak, że jest to jakiś wyjątek. Natomiast na pewno jest to nadal świat zdominowany przez mężczyzn, jeżeli chodzi przede wszystkim o instruktorów. Ja wiem, że też były problemy takie nawet klasy sprzętowej, że nie było, nie wiem, skafandrów robionych pod kobiety kiedyś. Zgadza się. Ja pamiętam swój kurs suchego skafandra, kiedy musiałam wypożyczyć sobie suchy skafander i jedną opcją było wypożyczyć sobie męski suchy skafander w rozmiarze na wzrost 180, jakieś 85 kg wagi, więc możesz sobie wyobrazić, jak to wyglądało przy moim 1,60 m wzrostu. Właśnie. Było to dosyć ciekawe doświadczenie jako sam kurs, ale też dosyć ciężkie doświadczenie, ponieważ w takim sprzęcie zupełnie niedopasowanym dosyć ciężko się nurkuje. Na chwilę obecną to wygląda zupełnie inaczej. Nie tylko mamy sprzęt we wszystkich możliwych rozmiarach, sprzęt dla kobiet, ale jest on teraz w różnych kolorach. Tak naprawdę każdy może coś dla siebie dopasować pod względem zarówno kolorystyki, jak i konfiguracji. Żeby nie było, ja też wybieram pod kątem koloru. Okej. Jak zwykle pewnie niebieski, tak? No tak, dokładnie tak. No, ja pamiętam, co ja wiem o nurkowaniu, jaki ma być skafander. No ma być ładny, skoro tyle kosztuje, nie? Dokładnie. Tak to jest. Niektórzy tak myślą. Zresztą nic dziwnego, że chcemy wyglądać fajnie pod wodą, tym bardziej, że ma to czasami wpływ na zdjęcia, tak? Im więcej kolorów pod wodą, tym ciekawsze zdjęcia. Dokładnie tak. No właśnie, jedziemy sobie na takie safari nurkowe. Dla mnie to było wyzwanie, jak się spakować, co zabrać, bo nie miałem totalnie pojęcia. Suchy skafander, czy piankę, jakie płetwy, czy maskę, czy bojkę, które konfiguracje. Zastanawiałeś się co, tak? Zastanawiałem się i nawet dzwoniłem do znajomego, czy instruktorów, to każdy co innego mówił. Ja biorę piankę, a ja biorę 2 suche skafandry. Mówię, Boże, czemu 2 suche skafandry? Ja to zmieszczę w tym bagażu, nie? Zgadza się. Dlatego, Kamil, wszystko zależy od tego, w jakim okresie roku jedziemy i w jakiej konfiguracji sprzętu chcemy nurkować. Dlatego dla ułatwienia, my miesiąc przed wyjazdem najczęściej wysyłamy taką checklistę, co warto zabrać na safari i też doradzamy, jakiego rodzaju piankę czy też suchy skafander zabrać. Wszystko zależy od tego, w jakim miesiącu jedziemy. Wiadomo, że w miesiącach zimowych ta pianka musi być grubsza, najlepiej z jakimś dociepleniem albo żyletą pod spodem. Ewentualnie, jeżeli ktoś nurkuje w suchym skafandrze, to nawet w Egipcie w miesiącach zimowych jak najbardziej suchy skafander będzie na miejscu. Natomiast jeżeli ktoś leci w miesiącach letnich, lipiec, sierpień, wrzesień, spokojnie taka pianka 3 mm wystarczy. Czy nawet rashguard pewnie jest spokojny. Czasami, dokładnie, czasami nawet rashguard, przy czym nie ukrywamy, doradzamy, żeby to było coś z długim rękawem i z długą nogawką. Czyli jak pianka, to niekoniecznie shorty, nie krótka, może być jak najbardziej cienka, ale raczej A dłuższa. dlaczego długie nogawki? Dlaczego długie nogawki, dlaczego długie rękawy? Nurkujemy w ciepłym morzu, w Morzu Czerwonym, ale tu mamy po pierwsze bardzo dużo zwierząt, po drugie nurkujemy na wrakach, gdzie zawsze możemy gdzieś nieopatrznie czegoś dotknąć i nie chcemy w żaden sposób
uszkodzić się, tak? Czy gdzieś Okej, czyli to zadrapać. nie chodzi o to, Czyli że chodzi bardziej o zmarznie mi bezpieczeństwo. nadgarstek, nie? Nie, w żaden sposób. Tu bardziej chodzi o bezpieczeństwo, czy nawet gdybyśmy napłynęli na jakąś meduzę, wolelibyśmy się nie poparzyć, więc zawsze ta dłuższa odzież nas zabezpieczy, tak? Okej, bo rozumiem, że te koralowce nie dość, że są ostre, to bywają toksyczne, tak? Oczywiście, że tak. Koralowce parzą. Zawsze zwracamy uwagę na to, żeby nikt nie dotykał koralowców. Zresztą zasada nurka jest taka, że oglądamy, nie dotykamy. Natomiast wiadomo, jeżeli coś by się miało wydarzyć, to lepiej, żebyśmy byli zabezpieczeni. Czyli rękawiczki też jakieś neoprenowe? Jeżeli chodzi o rękawiczki, to tak naprawdę w Egipcie nie stosuje się rękawiczek. Wiadomo, jeżeli ktoś miałby zmarznąć, to może jakieś cieniutkie możemy ubrać, niemniej jednak w Egipcie nie powinno się ich używać, z racji na to, że nie chcemy, żeby ktoś dotykał koralowców, Czyli żeby nie kusiło po prostu. żeby nie kusiło, dokładnie. Zresztą woda nawet jak ma 20 stopni, e, możemy wymarznąć, jeżeli ubierzemy cienką piankę, natomiast w ręce nadal będzie nam wystarczająco ciepło. No tak, ja teraz w styczniu Mhm. nurkowałem. Pierwszy nurek rękawiczki, oczywiście kaptur, ale już Tak drugi naprawdę nie nurek. były potrzebne, Tak, no prawda? fakt, tylko jak wychodzisz z wody i Mhm. wiatr wieje, to kapturek się przydaje. Inną rzeczą jest kaptur. Tutaj zdecydowanie jak najbardziej polecamy w tych miesiącach zimowych, ale też polecamy ubrać nawet cieniutki kaptur, jeżeli nurkujemy przykładowo na wrakach. Bądź nurkujemy z pontonu, po to, żeby wracając czy płynąc z tym pontonem, nie zawiać sobie uszu. No właśnie, czy jakąś nawet taką chustkę może zawiązać? Jeżeli nie mamy kaptura, zawsze możemy sobie jakąś bawkę, jakąś opaskę założyć na głowę i to też jak najbardziej pomaga. Zdecydowanie nawet lepsza mokra bawka niż nic na Niż uszach, nic. jak płyniemy na Zodiaku. Znaczy chyba jak nie weźmiemy, to możemy potem nie nurkować, bo się przeźniebimy. Tak to często bywa, że jeżeli ktoś nie stosuje tej zasady i nie dba o te uszy, nie patrzy na to, żeby go nie zawiało, to trzeci dzień nurkowy już ma problemy z zanurzeniem się. Czyli znowuż wniosek, słuchać dive guide'ów, Słuchać instruktorów, dive nie? guide'ów, słuchać briefingów, słuchać tego, co doradzamy, po to, żeby się przygotować i żeby też dbać o siebie, tak? Bo jeżeli chcemy wykonywać dużo tych nurkowań, a w trakcie safari mamy taką No, z okazję, 4 dziennie, nie? do 4 dziennie możemy wykonywać, czyli tak naprawdę w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie zrobić 20 nurkowań. Jest to dosyć duża częstotliwość, więc warto zadbać o nasze dobre samopoczucie, nasze zdrowie. Taki obowiązkowy sprzęt, to co ja zauważyłem, to bojka na przykład, nie? Zdecydowanie do Egiptu na morze zawsze zabieramy bojkę. To jest nasze bezpieczeństwo. O ile w polskich wodach, w zamkniętych zbiornikach bardzo często nie używamy bojek, nie zabieramy ich ze sobą i w ogóle nie ćwiczymy puszczania bojki, bo wielu nurków uważa poza kursem, po co mi to, to tak naprawdę na morzu jest to podstawowy ekwipunek nurka. Jest to nasze bezpieczeństwo, gdybyśmy przez przypadek oddzielili się od grupy, ale jest to też sposób prowadzenia nurkowania i kończenia go na Zodiaku. Musimy puścić bojkę, Żeby nas łódka Zodiak ponton żeby nas zobaczył. Zodiak zobaczył, żeby nas podpłynął, żeby się wynurzyć bezpiecznie, żeby też Zodiak nie przepłynął po nas w momencie, kiedy będziemy się wynurzać. Mhm. Także bojka jest zdecydowanie naszym zabezpieczeniem i to jest taki must be. No to właśnie, bo ja nigdy nie strzelałem bojki i znam dużo ludzi, którzy nigdy nie strzelali bojki, nawet na Mhm. kursach. I przyjeżdżam na safari, to rozumiem, że się nauczę. Warto o tym mówić. Powiem tak, na naszych briefingach zawsze zadajemy pytanie, czy ktoś nigdy nie strzelał bojki, albo czy ktoś dawno temu strzelał bojkę, bo też tak może być. I proponujemy przypomnienie sobie tego na pierwszym I nie wstydzić się nurkowaniu. mówić, nie W strzelałem. żaden Nie? sposób. Nie wstydzić się, tylko mówić o tym, czy też ktoś kupił sobie nową bojkę i nawet nie wie, jak ją sklarować. To jest dosyć istotne, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Mhm. Warto o tym powiedzieć, przyznać się do tego. I jeżeli ktoś dawno nie strzelał bojki, to zawsze proponujemy, żeby na check dive'ie po prostu testowo ją sobie puścił, zobaczył, jak mu to idzie. Natomiast jeżeli ktoś nigdy nie puszczał bojki, to proponujemy mu po prostu przeszkolenie, tak? Najpierw tłumaczymy na sucho, na powierzchni, jak to się robi, jak wygląda cała procedura. Oczywiście, jeżeli chodzi o puszczenie bojki, to co instruktor, to inna procedura, inna metoda puszczania, natomiast uczymy w taki sposób, jak my to robimy, żeby było skutecznie, Właśnie, żeby było... skutecznie najważniejsze. Nie? Skuteczność jest najważniejsza. Nieważny jest sposób puszczania bojki, ważne, żeby spełniła swoją rolę. Powiedz mi, czy to jakaś ta bojka taka większa musi być, jeśli dobrze rozumiem, dłuższa, wyższa? E,
Na Morzu Czerwonym przy nurkowaniach rekreacyjnych wystarczą nawet bojki takie 1,20 m. Okej. Natomiast jeżeli faktycznie planujemy nurkować w momencie, kiedy są duże fale, to im większa bojka, im wyższa bojka na pewno będzie lepiej widziana z daleka. Mhm. Natomiast też nie przesadzajmy i nie kupujmy sobie bojek służących do wyciągania przedmiotów po to, żebyśmy sami je puszczali, bo najważniejsze jest to, żeby ją skutecznie puścić. No tak, i nie polecić z nią na I przykład, nie polecieć z bojką. Chcemy, żeby poleciała bojka, a nie my razem z nią. No właśnie, to czy jest jeszcze jakiś taki sprzęt, który warto ze sobą zabrać? No 2 maski pewnie, nie? Fajnie jest mieć 2 maski. Oczywiście na etapie, w szczególności początku nurkowania, rzadko który nurek ma 2 maski. Natomiast osoby zaawansowane, które więcej nurkują, zwykle już są do tego przyzwyczajone i gdzieś w tej kieszeni mają drugą maskę. Choćby na wypadek, gdyby nam strzeliła guma w masce, czy gdzieś nam faktycznie spadła ta maska, to mamy zapasową, tak? Możemy ją szybko założyć i później miejmy nadzieję, że tą drugą złapiemy. Niemniej jednak jest to fajna rzecz, ale na samym początku nikt tych 2 masek zwykle nie ma. Zabieramy cały sprzęt. Warto tak przynajmniej minimum ten tydzień wcześniej zastanowić się, czy na pewno mam wszystko, bo na pewno lecąc z jakimś sprzętem można ten sprzęt wypożyczyć. Sprzęt wypożyczamy w Polsce i lecimy już z nim do Egiptu ze sprzętem, tak? Jedyne, czego nie bierzemy, to butli. Nie bierzemy butli, nie bierzemy balastu, ani w jedną stronę, ani w drugą. Mówię o tym, ponieważ czasami zdarza się, że ktoś zapomni sobie na safari wyciągnąć balast I się na lotnisku niecelowo. dowiadujesz? Na lotnisku albo w domu jeszcze mówi, dlaczego ta torba jest taka ciężka, aż tyle nie kupiłem, czy nie kupiłam. Mhm. Także warto zadbać o to, żeby ani w jedną, ani w drugą stronę tego balastu nie dźwigać. Natomiast tak, nie bierzemy butli, nie bierzemy balastu. Cały pozostały sprzęt zabieramy ze sobą. Czyli tak automaty, płetwy. Automaty, płetwy, piankę, czy też suchy skafander, buty, właśnie jaki sprzęt zabrać. I tutaj warto zastanowić się nad płetwami. To, co my zawsze polecamy, to jednak płetwy i buty, tak? Czyli nie płetwy kalaszowe, tylko oddzielnie płetwy, oddzielnie buty. Jest to zdecydowanie wygodniejsze, jeżeli chodzi o nurkowanie. No dobra. Konfiguracje sprzętowe, bo na singlu to klasyk, tak? Ale twinset? Na chwilę obecną tych konfiguracji jest dosyć sporo. Nawet nurkując na singlu możemy nurkować z krótkim wężem, z długim wężem i to jest tak naprawdę już uzależnione od naszych preferencji, od tego, jak lubimy nurkować. Natomiast oczywiście tak, zdarzają się nurkowie, którzy przyjeżdżają do Egiptu i chcieliby nurkować na twinie. Mamy taką możliwość wypożyczyć twina. Oczywiście to należy wcześniej zgłosić, ponieważ standardowe butle w Egipcie to są butle tak zwane 12-litrowe aluminiowe. One mają troszeczkę litrowo mniejszą pojemność, natomiast to jest taki standard. Można też zamówić sobie butle 15-litrowe, ale to należy zgłosić wcześniej. Natomiast Twin nie jest najlepszym rozwiązaniem na safari, dlatego że najczęściej my jednak to są safari, gdzie wykonujemy nurkowania rekreacyjne. Czyli nurkowania, które trwają do 60 minut, są bezdekompresyjne i są realizowane do głębokości 40 metrów, oczywiście w zależności od uprawnień, jakie ma dany nurek. Natomiast Twin raczej jest przeznaczone na dłuższe nurkowania bądź głębsze nurkowania. I teraz pytanie, czy jest sens dźwigać coś tak dużego, po to, żeby wykonać takie nurkowanie jak wszyscy na pojedynczej butli, w szczególności jeżeli zaczynamy bądź kończymy, i tutaj przede wszystkim jak kończymy nurkowania na Zodiaku. Jednak rozbieranie się z tego twina, podawanie tego twina to jest dosyć ciężki sprzęt Okej, no i dosyć trudne w obsłudze. No tak, jest ciężki, wielki, podanie go Tak. może, no ale też poruszanie się z nim po pewnej jachcie też może być problematyczne. Jest ciężkie. Ja spotykałam się często z takim zapytaniem, no ale przecież wtedy możemy mieć co drugi raz bity. To nie wygląda tak. Jednak obsługa nabija wszystkie butle po każdym nurkowaniu. I to, że ktoś pływa z twinem, po prostu
pływa z dużo cięższym sprzętem, którego i tak nie wykorzysta na safari. A konfiguracja, no bo tak, no single prosta sprawa, to wszyscy wiemy jak to działa, a powiedzmy na takim safari side-mountowcy, no bo oni mają już 2 butle. Czekamy na nich zawsze długo, aż się tam powiążą, czy nie? Jeżeli osoby mają doświadczenie, to w żaden sposób nie czekamy na te osoby, chociaż panuje takie przeświadczenie, że jeżeli są side-mountowcy, no to na nich trzeba czekać, z racji tego, że jednak jest troszeczkę zabawy z tymi butlami, ale im więcej ktoś ma praktyki, to tak naprawdę ubiera się w tym samym czasie niejednokrotnie szybciej niż osoba w backmouncie, czyli z pojedynczą butlą na plecach. Natomiast tutaj już jest troszeczkę inaczej. Ten sprzęt jednak jest... Mamy 2 oddzielne butle, tak? Jeżeli kończymy nurkowanie na Zodiaku, to wsiadamy na lekko, bo oddajemy jedną butlę, drugą butlę, możemy też to nasze skrzydło ściągnąć, możemy w nim wsiąść, to już wszystko zależy od tego, jak to woli. Natomiast jest to zdecydowanie prostsze. Z drugiej strony faktycznie daje jakieś takie bezpieczeństwo, natomiast na pewno dla instruktorów, dla guidów przy prowadzeniu grup niejednokrotnie bierzemy drugą butlę nie dla siebie, ale po to, gdyby był jakiś problem, ktoś szybciej zużył powietrze i nie zgłosił tego, tak? No to wtedy mamy dodatkowe zabezpieczenie. Powiedz mi, bo większość kursów, jak powiedzmy robimy, nie wiem, kurs side mountu, na przykład u Michura, tak, na koparkach siedzimy, zdobywamy dużo umiejętności, no ale tam nie Zgadza się. nauczymy się wszystkich umiejętności side mountowych, które są wymagane pewnie na takim safari. Uważam, że koparki, sama uczyłam się na koparkach, jeżeli chodzi o side mounta, są bardzo fajnym miejscem, żeby zacząć zabawę z side mountem. Dlaczego mówię zabawę? Dlatego, że faktycznie trzeba troszeczkę się pobawić karabinkami, przepinaniem tego sprzętu i koparki tutaj są bardzo, bardzo dobrym miejscem, w szczególności płytkie miejsca, gdzie możemy sobie poćwiczyć na platformie i zdobyć te podstawowe umiejętności. I tutaj jak najbardziej. Natomiast później, jeżeli chcemy nurkować w tym sprzęcie, na koparkach nie nauczymy się skakać z Zodiaka. No tak, bo go nie ma. Na koparkach, o ile są platformy i możemy przetestować, czy też zasymulować skok z łódki, bo to jesteśmy w stanie zrobić, możemy nauczyć się ubierać w wodzie jak najbardziej, sprzęt, natomiast jednak z Zodiaka nie skoczymy. Tutaj uczymy się takich rzeczy na nowo, ale to są te rzeczy, o których my zawsze mówimy na briefingach, pokazujemy jak to zrobić, instruujemy tak, żeby było bezpiecznie i żeby było wygodnie. Słuchaj, jako laik zadam pytanie, bo mówisz uczyć się skakać z Zodiaka, to nie jest chyba sztuką wpaść do wody z łódki, nie? Z jednej strony tak, nie jest to sztuką, a z drugiej strony tak naprawdę jest to bardzo istotny element na safari, na który my przy briefingach poświęcamy bardzo dużo czasu, z tego względu, że jeżeli nie omówimy tego krok po kroku, to przy Zodiakach jest bardzo dużo wypadków i to nie tylko przy skoku z Zodiaka, ale przede wszystkim przy wsiadaniu na Zodiaka, kiedy niejednokrotnie mamy falę, No tak, tym 2 łódki się Zodiakiem ruszają. buja, łódka się rusza, Zodiak się rusza i w tym momencie, jeżeli wejdziemy nieodpowiednio, czy też wskoczymy na Zodiak, bardzo często ktoś może się pośliznąć, może upaść, a jednak mamy na sobie często, najczęściej tak ciężki sprzęt, bo ktoś ma już butlę na plecach, cały sprzęt na sobie i dochodzi do wypadków. Przy samym spadaniu znowu do wody wystarczy tak naprawdę sekunda, 2 sekundy się zawahać i w tym momencie zamiast skoczyć koło siebie, wskoczy jedna osoba na drugą. I to są poważne wypadki, bo znowu spadamy komuś na głowę z ciężkim sprzętem. Dlatego Zodiak, wytłumaczenie jak to robić jest bardzo istotne. Czyli jak się zawahamy, lepiej nie posiedzieć i poczekać. Lepiej poczekać i aż do momentu, kiedy inne osoby odpłyną i nie będą przy samym Zodiaku. Natomiast to też jest tłumaczone przy każdym nurkowaniu, bo to zależy też od warunków. Jeżeli mamy do czynienia z prądami albo dużą falą, to czasami po prostu lepiej odpuścić to nurkowanie, jeżeli się zawahałem i nie wskoczyłem do wody. Natomiast na pewno nie wskakiwać z opóźnieniem 2-sekundowym, bo może dojść do sytuacji krytycznych i do wypadków. A jeżeli tak wpadam z takiego Zodiaka, to rozumiem zbiórkę wtedy mamy na powierzchni jako nurkowie, czy pod wodą? Standardowym wejściem z Zodiaka jest wejście tak zwane na negative entry, czyli tak naprawdę chcemy wskoczyć i od razu znaleźć się najlepiej na głębokości około 5 metrów, tak żeby być bezpiecznym pod względem fali, ale przede wszystkim bezpiecznym pod względem silnika z Zodiaka. Zodiaki nie mogą niejednokrotnie wyłączyć sobie silnika w momencie, kiedy nurkowie wskakują do wody, bo są blisko rafy i nie chcemy, żeby te Zodiaki zostały ściągnięte na rafy, czyli cały czas ten
silnik na wolnych obrotach, ale jednak Okej. jest w wodzie i w jaki sposób pracuje. Więc chcemy odpłynąć od Zodiaka. Najczęściej spotykamy się na głębokości około 5 metrów i wtedy płyniemy za przewodnikiem. Oczywiście ze swoim buddym i to jest No i bardzo teraz istotne. rozumiem, czemu to trzeba poświęcić temu czas. Trzeba poświęcić temu czas, trzeba wytłumaczyć, czasami przypomnieć, bo oczywiście są nurkowie, którzy przyjeżdżają dosyć regularnie na takie wyjazdy i niejednokrotnie z Zodiaków, czyli z pontonów nurkowali, czy też speedboatów, bo to w zasadzie ta sama rodzina jednostek pływających, ale warto temu poświęcić czas i przypomnieć te zasady. A wchodzenie na Zodiaka to bez sprzętu, czy ze sprzętem, czy też zależy od warunków? Po pierwsze zależy od warunków i zależy od rodzaju Zodiaka. Tak naprawdę mamy teraz coraz nowsze Zodiaki, coraz większe Zodiaki. Te, z których my obecnie korzystamy, mają drabinkę, czego wcześniej nie było i musieliśmy do Zodiaka tak naprawdę po rozebraniu sprzętu wskakiwać na tak zwaną foczkę, Okej. czyli wskakiwać do Zodiaka, tak? Bądź Czyli zdejmuje wszystko i tak, zdejmuje cały sprzęt, przy czym bardzo ważna jest kolejność ściągania tego sprzętu, tak żeby nie zostać bez płetw z balastem i bez żakietu, bo tak się niejednokrotnie zdarzało, więc ściągamy po kolei cały sprzęt, po czym zostając w płetwach wskakujemy do Zodiaka. Jeżeli Zodiak ma drabinkę, troszeczkę mamy ułatwioną sytuację i teraz jeżeli nie ma fali i prądów, to warto ten sprzęt nadal rozebrać sobie w wodzie, podać go załodze Mhm. i wejść sobie spokojnie po drabince. Jeżeli jednak jest fala i musimy to dosyć szybko zrobić, no to ściągamy same płetwy i wchodzimy w sprzęcie po drabince. No jakbyśmy wpadli, to nas sprzęt będzie trzymał na powierzchni Dokładnie. mórz. No to tak, jest troszeczkę w tym zabawy w takim razie. A Także sidemontowcy tak samo w sprzęcie wtedy wchodzą? sidemontowcy oddają butle. Butle. Zawsze oddają butle. No i w zależności, czy wskakujemy na Zodiak, to mogą ściągnąć skrzydło jak najbardziej, bądź jeżeli są osoby, które mają mało balastu, to jak najbardziej są w stanie wskoczyć w tym skrzydle. I jeżeli wychodzimy po drabince, no to oddajemy też płetwy. Ja teraz rozumiem, czemu jak jest duża fala i podać jeszcze twinseta faktycznie, Tak, gdzie ten dosyć. Zodiak jest pół metra nad wodą czy coś, to Twinsety, nie dość, że to dwie butle spięte ze sobą, to jeszcze mają tak naprawdę zintegrowany balast, którego nie możemy podać oddzielnie. mhm. Więc nie jest to dwukrotnie, a przynajmniej trzykrotnie cięższe niż podawanie sprzętu przy pojedynczej butli. Rozumiem. No i tak, to jest bardzo cenny protip tak A naprawdę. i tak nie? tego tak naprawdę pod wodą nie Nie wykorzystamy. wykorzysta się. No Dokładnie. tyle, że się ma dwie butle, nie? Tyle, że ma się dwie butle, ma się więcej powietrza oczywiście. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie to zużycie ma duże, albo to najczęściej zamawia sobie butlę 15, tak? Czyli już ma więcej tego powietrza na starcie. Fotografowie na chwilę obecną bardzo często nurkują albo w sidemoncie, bo czasami dłużej czasu spędzają pod wodą. To jest jedna możliwość. Druga możliwość, biorą sobie jedną butlę na plecy, drugą jako stage i też jest to wygodniejsze Czyli ze niż stage'em też spokojnie można sobie... ze stage'em jak najbardziej można pływać, natomiast Potwierdzam. ja osobiście namawiam mocno do sidemonta, sama nurkuję w sidemoncie i uważam, że jest to dużo lepszy system, jesteśmy bardziej opływowi, Tak. a i przy prądach się to redundantny. przydaje. I redundantny przede wszystkim, nie? Tak, To jest, dokładnie. To jest bardzo ważne. Tak, ale ze stage'em pierwszy raz tu udało mi się pływać ze stage'em, fajne doświadczenie. Coś innego, prawda? Warto spróbować Tak, też. i nie jest trudne. Nie jest trudne, oczywiście. I jak nawet ta tylko- butla nie przeszkadza. W ogóle ona sobie jest po prostu. Po prostu jest, dokładnie. Dokładnie. Tylko trzeba zobaczyć, jak to jest. Czasem osoby się boją w ogóle spróbować tego, ale warto tego popróbować. Jak jest możliwość, to robimy to na niektórych kursach. Mhm. No i to też mnie przekonuje, że jak właśnie instruktorzy dive guide pływają, to zawsze jak mi się kończy gaz, to jest ktoś, kto tam pomoże, nie? To ma coś dodatkowego. Zasada jest taka, że jeżeli kończy nam się powietrze, to my się wynurzamy. Oczywiście mogą być jakieś sytuacje awaryjne, gdzie warto mieć tą dodatkową butlę, dlatego ja bardzo często biorę ze sobą dwie butle tylko i wyłącznie po to, żeby mieć jakiś tam zapas, jakąś rezerwę na sytuację awaryjną. Chyba że nurkuję w suchym skafandrze, to te dwie butle się oczywiście przydają. Mhm. Jeszcze jest tak, to co mnie zaskoczyło, to nurkowanie nocne. Mhm. Znaczy nie pierwsze w życiu, ale pierwsze w życiu na morzu, w ogóle w Toni. Okej. To jest coś niesamowitego. Em, Najbardziej co mi są- się podobało, jak się odwróciłem i zobaczyłem chmarę naszych nurków
szperających tymi latareczkami. Szperających, szukających czegoś. Tak. Nurkowania nocne są bardzo specyficzne i albo ktoś się pokocha, albo ich nie lubi. Ja osobiście bardzo lubię nurkowania nocne, dlatego że tak naprawdę skupiamy się na dużo mniejszej przestrzeni, tak naprawdę na tym, co sobie oświetlimy. Mhm. Natomiast nurkowanie nocne też ma na celu nie podążanie nie wiadomo jakich odległości i kilometrów, tylko tak jak powiedziałeś, szperanie, szukanie, a nuż zobaczymy jakieś fajne zwierzęta, których nie widzimy w ciągu dnia, albo widzimy inne ich zachowania zupełnie. Przykładowo w ciągu dnia sobie śpią, a teraz żerują, tak jak na przykład to mureny. Natomiast skupiamy się na tym, żeby coś zobaczyć, żeby wyszperać, a może jakiś krabik gdzieś tam siedzi w koralowcu. Jest to dosyć ciekawe. Ja przed właśnie tym pierwszym, no bo jak nurkuje się z brzegu, no to ja wiem, gdzie wrócić na brzeg, a tu nurkuję na środku jednak morza i właśnie dla tych, którzy nie byli, skąd ja mam wiedzieć, gdzie wrócić, gdzie jest ta moja łódka, skoro jest czarno. To prawda, że jest bardzo ciemno, w szczególności jak jest mało grup pod wodą. Natomiast oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z nawigacji, nie tylko tej z kompasem, ale naturalnej i wiedzieć, jak długo, w którym kierunku płyniemy. Za czwartą skałą w prawo, nie? Tak, na przykład. Najczęściej wybieramy w miarę proste miejscówki do nurkowania, gdzie możemy sobie płynąć przy rafie. I płytkie. I płytkie, bo tu w nurkowaniu nocnym zdecydowanie nie chodzi o to, żeby schodzić jakoś głęboko, tylko żeby nurkować płycej i wyszukiwać sobie tych zwierzątek. Natomiast my dla bezpieczeństwa też wieszamy zawsze błyskacz pod łodzią i to jest takie fajne oznaczenie łodzi, czyli poza tym, że w ciągu dnia zawsze mamy znak naszej łodzi powieszony pod łódką, to w nocy jeszcze zawieszamy błyskacz, jest on z bardzo dużej odległości widoczny. Czyli kontrolując czas i kierunek płynięcia, w momencie, kiedy sobie wracamy, to wiemy, w którym momencie już patrzeć, możemy wypatrywać tego błyskacza i to faktycznie daje nam informację, gdzie jest ta łódka, tak żebyśmy jej nie pomylili i ją spokojnie znaleźli. Ale gdybym się zgubił, nie widzę błyskacza, zgubiłem się w nocy. No właśnie, i tu wracamy znowu do takiej sytuacji, że bojka jest bardzo istotnym elementem na morzu i zabieramy ją też na nurkowanie nocne, Okay. ponieważ gdyby doszło faktycznie do takiej sytuacji, zgubiłem się albo odłączyłem się od grupy, to oczywiście to nurkowanie trzeba zakończyć, ale żeby to zrobić bezpiecznie i tak, żeby nas faktycznie ktoś znalazł, puszczamy bojkę, robimy przystanek bezpieczeństwa, a po wynurzeniu się pod bojkę podstawiamy naszą latarkę i w tym momencie mamy bardzo ładnie oświetloną jakby pochodnię, która jest z daleka widoczna. I to jest taki moment, kiedy wykorzystamy zodiak w nocy Popłynie po nas, tak? i przypłynie po nas zodiak. Bo standardowo nie robimy nurkowań z zodiaka w nocy. Przynajmniej nie robimy tego w Egipcie. Okej. Czyli to jest dobry protip, podświetlić sobie bojkę na powierzchni. Podświetlić bojkę i wtedy jak najbardziej Czyli jesteśmy ekipa widoczni. powierzchniowa zawsze siedzi, czeka. Tak, to o czym myślimy albo nie myślimy w Polsce, czy nurkując z brzegu, bo zależy jak ktoś planuje te nurkowania. Tutaj cały czas jesteśmy asekurowani nie tylko pod wodą przez naszych guidów, prowadzeni przez naszych guidów, ale też jesteśmy asekurowani z łodzi. Jest support Także powierzchniowy. jest support powierzchniowy, jest załoga, która cały czas wypatruje, gdzie jesteśmy, patrzy, gdzie są te nasze światełka, czy w ciągu dnia bąble. I niejednokrotnie przy nurkowaniach, jeżeli są to nurkowania zodiakowe, to ten zodiak gdzieś tam za nami podąża i czeka i widzi, gdzie jesteśmy. Także ten support jest dosyć istotny. Plus supportu powierzchniowego i nurkowania nocnego, po zakończonym nurkowaniu support czeka z gorącym kakao. Tak, albo z gorącą herbatką, Tak. albo z czymś na rozgrzanie, także zdecydowanie tak. To był naprawdę miły akcencik po tym pięknym Prawda? nocnym nurkowaniu. Przychodzi ekipa z kakałkiem, tak. Tak, w lecie może nie potrzebujemy tego kakałka, wtedy to jest zwykle soczek, ale faktycznie ta załoga czeka już na nas z przygotowanymi napojami. To jest dosyć miłe. Jeszcze pogadam o tym nurkowaniu nocnym, no bo rozumiem, trzeba zabrać jakieś latarki, jakieś oświetlenie, 2 latarki, Tak. 1 latarkę. Idealne rozwiązanie jest takie, że każdy nurek ma 2 latarki. Jedną, którą Swoją i sobie kolegi. świeci. Niekoniecznie swoją i zapasową. Natomiast często jest tak, że faktycznie osoby nie mają tylu latarek. Gorzej jak nie mają w ogóle, no ale w jakiś sposób też zawsze się zabezpieczamy i mamy troszkę tego sprzętu zapasowego z nami. Natomiast przynajmniej na parę, a takie minimum to na grupę musi być dodatkowa latarka naładowana i o tym też mówimy, żeby wszyscy pamiętali o naładowaniu, bo jedna rzecz to mieć latarkę,
druga rzecz mieć naładowaną latarkę, a trzecia rzecz to jest umieć ją obsługiwać. Czyli Włączyć, nie? dokładnie, latarki są przeróżne, więc testujemy ją, sprawdzamy i uczymy się ją włączać. Jeżeli to nie jest nasza latarka, bądź nowo zakupiona latarka, to testujemy to na powierzchni, a nie pod wodą. A jakieś takie zasady właśnie świecenia pod wodą, bo to można komuś... Oczywiście mamy znaki nurkowe latarką, które pokazujemy na briefingu, tak żeby to nurkowanie w nocy, w tym nocnym nurkowaniu po pierwsze była komunikacja, ale też żeby ono było przyjemne, bo bardzo istotne jest to, żeby tą latarkę w taki sposób używać, żeby szukać tego, co chcemy zobaczyć, nie oślepiać partnera ani Czyli nikogo świecimy z w grupy, dno, a nie świecimy w w dół, kolegę. a nie świecimy w kogoś, broń Boże, nie świecimy mu w oczy. I tak samo nie robimy żadnych nerwowych ruchów, bo te nerwowe ruchy też mają swoją symbolikę, oznaczają jakieś problemy, tak? Czyli powolutku sobie świecimy, możemy sobie pokazywać okejki jak najbardziej latarką, możemy sobie podświetlić manometr, tak żeby sprawdzić, ile mamy powietrza. Możemy zapytać o powietrze przy pomocy latarki. Także jak najbardziej są znaki związane z latarką i zawsze je Ja rozumiem, że jak pokazujemy. ktoś ich nie zna, to na briefingu się dowie. Dokładnie, na briefingu się dowie. Oczywiście zawsze może zrobić sobie cały kurs, czy też specjalizację pod tytułem nurkowanie nocne i wtedy sam przetestuje różne procedury, co się stanie, jeżeli zgaśnie latarka, zgubię partnera, co zrobić w takich sytuacjach. No na szczęście, jak my nurkowaliśmy teraz w styczniu, to byliśmy jedyną grupą. Dokładnie. A To było duże ułatwienie, że nie było mieszania się grup między łódkami, bo to jest największy problem na nurkowaniach nocnych. Jeżeli jest dużo osób, to bardzo często szybko tracimy. no tak, bo widzimy snopy światła i Patrzymy wtedy to stopy światło jest... światła i jeżeli się nie zwracamy uwagi dokładnie, gdzie jest nasz partner, to za chwilę mamy innego partnera i to jest duży problem na nurkowania nocnych. No najwyżej Żeby pójdziemy na kolację na tak. inną łódkę, tak? Pytanie, czy chcemy, czy ta druga łódka będzie lepsza, tak? No. I czy tam jest lepsza ekipa. Natomiast tak, zwracamy uwagę, żeby wejść w tej samej grupie i wejść w tej samej grupie z tym samym partnerem. I to jest istotne. Zdarzają się takie wtopki? Czy zdarzają się takie sytuacje? Jak jest bardzo dużo grup nurkowych, to często to tak, trzeba bardzo pilnować grupy, żeby jednak nie zmieniła swojej Taką nurka grupy. przybłędę potem oddajemy na drugą łódkę, tak? Tak, oczywiście, tylko też musimy wiedzieć, z jakiej łodzi jesteśmy i to może takie wydaje się trywialne i banalne, ale jednak pamiętajmy, na jakiej łodzi nurkujemy, widzisz. żeby w razie czego powiedzieć tą nazwę. No takiej dużej białej. Tak, dokładnie, a tych łódek białych jest 5. A powiedz mi, w takim właśnie wysokim sezonie, nie wiem, lipiec, sierpień, to tą nocą pod wodą, jak wejdzie dużo grup, to jest ciemno, czy już jest naprawdę jasno? Czasami właśnie te nurkowania nocne, kiedy jest bardzo dużo grup, robią się nie nocnymi, bardziej dziennymi, w szczególności jeżeli pojawi się dużo fotografów. Tak, i stałym światłem Tak. rozświetlają rafę. Dokładnie, te ich światła są naprawdę mocne, jeszcze jak chcą nam zrobić fajne zdjęcia, podpłyną, jak strzelą swoimi światłami, to faktycznie za wiele nie zobaczymy. No właśnie, więc styczeń nocny mi się mega podobało, byliśmy sami. Byliśmy sami, nie było innych łódek, nie było innych grup, także faktycznie mieliśmy tą możliwość faktycznie nurkować jak na typowym nocnym nurkowaniu. W ogóle to z powierzchni też fajnie wygląda, jak się widzi światełka. Dokładnie, to jest dosyć I fajne. support też może to sprawdzać. Tym bardziej, że przy tej przejrzystości wody jest to możliwe, tak? No, W warunkach polskich, jeżeli idziemy gdzieś głębiej, to nawet w ciągu dnia to światło bardzo szybko nam się przydaje pod wodą, natomiast na nurkowaniach nocnych też bardzo szybko ginie. dokładnie tak, ale mówię, najbardziej mi się to spodobało to nocne, Okej. powiem szczerze. To. Nocna. Tak, bo w dzień faktycznie było ładnie, ale tego się dużo działo, tak? Głowa ci lata lewo, prawo, na nocnym masz ten punkt światła Tak. i szukasz. I szukasz i skupiasz się na tym. Czasami to są duże zwierzęta, czasami to są małe zwierzęta, ale też wygląda to zupełnie inaczej. A pytanie, rafy czy wraki? Co ci się bardziej Wiesz co, spodobało? zdecydowanie rafy, bo żyjątka, to jak to działa w ogóle, ten cały ekosystem mi się mega podobał. Wrak, jako wrak typu cały, zobaczyć, że coś dużego leży na dnie i to faktycznie widzisz śrubę tego statku, zbliżasz się i on się wyłania cały takiej mgły. Jasne. To robi wrażenie na mnie. Natomiast pamiętajmy, że wraki w Egipcie, w szczególności te starsze, są bardzo ładnie porośnięte rafą i też mamy możliwość obserwowania tego, jak to wygląda. Bo my mieliśmy możliwość zanurkowania tym razem na Salem Express
czyli wrak, który ma te 30 kilka lat, leży pod wodą, więc można było zobaczyć, jak tam się rozwija rafa Tak. w tym okresie, jak to wygląda. No dużo rybek było w różnych zakamarkach, już sobie Zgadza się. tam mieszkały. Natomiast są wraki, które leżą w Morzu Czerwonym 100 i więcej lat i tutaj faktycznie niektóre już wręcz wrosły w tą rafę. Czyli gdyby nie to, że jest zaznaczenie na mapie, że to jest wrak, to by się odróżniło od rafy. Gdzieś tam widzimy, że jest to wrak, niemniej jednak są takie miejsca, gdzie faktycznie, jeżeli ten wrak w szczególności jest odwrócony, tak, leży na którejś burcie, podpłyniemy od stępki, to jest tak porośnięte, że musimy wiedzieć o tym, że tam jest wrak i go szukać, bo możemy stwierdzić, że to jest kawałek rafy. No właśnie, a propos, dobrze, że zaczęłaś temat wraku, bo czasem do tych wraków się wpływa. I tak jak rozmawiałem z niektórymi uczestnikami tego safari, to mówił, że po wpłynięciu do wraku, mimo że jest przestrzeń, to im się w głowach mieszało, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Tak, zapewne mówisz o wraku Janis D, Tak. który faktycznie jest specyficzny, dlatego że leży pod kątem 45 stopni i w momencie, kiedy wpływamy, nie dość, że wpływamy w dół, to jeszcze pod kątem i faktycznie nasz błędnik zaczyna świrować, więc trzeba się przypatrzeć, gdzie tak naprawdę lecą bąbelki wydychane i wtedy wiemy, gdzie jest góra, bo bardzo często ludziom się w tym wraku miesza w głowach i to jest normalne, tak? Tak działa błędnik. Więc w takich miejscach trzeba uważać, trzeba się na tym skupić, trzeba się skupić przed nurkowaniem, trzeba się skupić na nurkowaniu I na briefingu. i na briefingu, tak, dokładnie, jak to będzie wyglądać, bo o takich rzeczach mówimy, żeby też uczestnicy nurkowania byli przygotowani na takie warunki, natomiast trzeba mieć świadomość, że czasami tak może być, tak, w zależności jak wrak jest przewrócony, czyli niekoniecznie w dół, będzie w dół, bo czasami może okazać się, że płyniemy korytarzem bocznym. Okej. A powiedz Gdzie mi, w takim wraku to my tak sobie pływamy jak na rafie, jeden obok drugiego, czy zupełnie inaczej się pływa w środku? Najczęściej w wrakach płyniemy jeden za drugim i tutaj musimy zachować bardzo dużą uważność, tak? Dlatego, że przewodnik, który płynie z przodu, nie widzi ostatniej osoby tak naprawdę. Jeżeli płynie nas kilka osób w grupie, to on widzi osobę za sobą, może jeszcze jedną, tak? Może ewentualnie skupić się na świetle, którym świecimy, może sobie policzyć latarki, które widzi za sobą, natomiast jak skręci którykolwiek korytarz, to już tych osób z tyłu nie widzi. I tutaj trzeba zachować dużą uważność. Z jednej strony nie napływać na tą osobę z przodu, ale też nie zostawać w tyle, tak żeby osoba, która sobie płynie, musi widzieć przewodnika z przodu i osobę za sobą, tak? I taka jest zasada, że pilnujemy się nawzajem, bo gdyby cokolwiek się działo z osobą za nami, to musimy podać informację do przodu, tak? No Żeby tak. przewodnik wiedział, co się dzieje. A znowu nie za blisko, bo mogę stracić maskę. Dokładnie, mogę wpłynąć na płetwy osoby płynącej przede mną, mogę stracić maskę, może mi wykopać automat, także musimy jednak w niedużej odległości, ale płynąć w odległości. Czy na tych wrakach robi się już poręczowanie, czy raczej bez poręczowania są to proste trasy? Jeżeli chodzi o nurkowanie rekreacyjne, to wpływamy do wraku bez poręczowania, czyli do momentu, kiedy widzimy światło, tak? Nie możemy wchodzić w takie miejsca, gdzie musielibyśmy poręczować, bo tu już trzeba mieć uprawnienia wrakowe. Okej, czyli przepływamy sobie raczej tak. Dokładnie, przepływamy, ale są to dalej nurkowania rekreacyjne. Okej, super, super. No dla mnie wrak, mówię, robił wrażenie, jak jest duży. To jest, widziałem wrak, no, na koparkach jest przecież wrak. Okej, tak. Na koparkach jest Wilhelm. Jest Jak Wilhelm. najbardziej jest to też wrak. No, Jest. brakuje tam rafy, jak dla mnie, ale oczywiście tutaj te wraki są zdecydowanie większe. Natomiast to też zależy od jednostek. Jednym z najsłynniejszych wraków to jest Tisselgorm, no i drugi to Salem Express. Salem Dwa Express. najsłynniejsze wraki w Morzu Czerwonym, które faktycznie chcemy zobaczyć, tak. Bardzo fajne. Znaczy mówię, Salem Express bardzo fajnie. Dla mnie zrobił wrażenie. Oczywiście ma też bardzo smutną historię, natomiast sam wrak jest w sobie piękny. W szczególności z zewnątrz, jak się płynie, to wygląda to super. W środku można poczuć tą historię i to też robi wrażenie. Na zewnątrz też jest fajne, bo on jest płytko i głęboko jednocześnie. Tak. Dokładnie. Leży na boku, także możemy sobie go zobaczyć, jak jest dobra widoczność z góry, możemy zobaczyć z boku, ale możemy też zejść do 30 metrów do samego dna. Tak, no, Tak. piasek jest bardzo ładny, fajnie Dokładnie. położony. Nie? Na takim właśnie, żeby takiego
ten wrak zwiedzić, to co najmniej 2 butle już chyba, albo 2 nurkowania. Tutaj tak, często robimy tam 2 nurkowania. Jeżeli robimy jedno nurkowanie, to można wpłynąć do środka, ale wtedy tak dobrze tego wraku nie opłyniemy. Dlatego my zdecydowaliśmy popływać sobie z zewnątrz, ale dzięki temu mogliśmy faktycznie zobaczyć cały No wrak. właśnie mi brakło tego drugiego dopłynąć. nurka wtedy już, Mhm. ale jechaliśmy na rafkę, nie? Jasne, no wtedy popłynęliśmy na rafę. Czasami robimy tam faktycznie 2 nurkowania. Czyli dla każdego coś się znajdzie. To też jest ciekawe, że na tych briefingach można się podzielić. Tu idzie grupa fotografujących, tu idą na rafkę, tu idziemy na Tak. delfiny, a ci to idą na Dokładnie. drinki i nie nurkują. Dobrze powiedziałeś o tych delfinach. No, na te delfiny to faktycznie możemy iść, jak się pojawią, czy też robimy sobie taki plan. Tak jak nam się to przydarzyło, mieliśmy w planie zrobienie wraku, ale ponieważ widać było, że delfiny się tam kręcą, to mieliśmy plan B. Tak, no Będą nigdy- delfiny, dokładnie, zostajemy z nie? delfinami. I faktycznie tak w jednej grupie się wydarzyło, że nie popłynęła na wrak, została z delfinami, bo to też jest niesamowite przeżycie, ponurkować z tak dużymi zwierzętami. Bardzo fajne to jest naprawdę, nie? Tak, też trzeba wiedzieć, jak się przy nich zachować, ale jest to niesamowite doświadczenie. Nie przeszkadzać im przede wszystkim. Nie przeszkadzać, nie gonić. Jak nie będziemy ich gonić, to jest duża szansa, że Dobra. one nami się zainteresują, ale na pewno nie płyniemy w ich kierunku, bo ich nie dogonimy, a No właśnie wtedy chciałem zapytać, czy uciekną. był ktoś na tyle szalony, że chciał gonić pod wodą delfina, nie? Bardzo często to się zdarza, dlatego my też uprzedzamy Naprawdę? nurków. Oczywiście, bo widzą delfina, to ja sobie z nim popłynę. To tak nie zadziała. Ale jeżeli zostaniemy i nie będziemy ich gonić, to jest duża szansa, że ten delfin, czy też delfiny do nas wrócą i być może się z nami pobawią, tak? Spędzą z nami trochę więcej Czy czasu. jakiś kamyczek przyniosą, coś tam, nie? Pływają, bawią się. Jeżeli zaczną się bawić, my możemy się troszkę poobracać, powygłupiać i na pewno będą bardziej zaciekawione. Wtedy dla nas delfiny są atrakcją, a pewnie my dla nich. Dokładnie Tak to tak. wygląda. No właśnie gadałem o tym z Basią, że po zimie jesteśmy pierwszymi nurkami w wodzie, to były zaciekawione, nie? Dawno Pewnie człowieka tak. nie widziały, Pewnie nie? tak, chociaż mi zdarzyło się 1 stycznia też zobaczyć delfina na naszym porannym nurkowaniu, kiedy po imprezie sylwestrowym mało osób stało na nurka. Niemniej jednak parę osób poszło ponurkować i faktycznie Byłaś mieliśmy tą jedną z tych delfina. osób, co piła szampana pod wodą? Tak, są jedną z tych osób, która Słyszałem, że taka specjalna technika. Tak, oczywiście, ponieważ no, pijemy ze szkła, szkła nie zdusimy, tak? No tak. Jakbyśmy, Czy możesz, ale raz. tak, jednokrotnie, tak. To byłoby jednokrotnie, także faktycznie, żeby pić ze szkła pod wodą, to trzeba zrobić do tego oddzielny briefing i faktycznie... szkolenie. Tak, szkolenie w cudzysłowiu, żeby móc faktycznie napić się czegoś ze szkła, a nie słonej wody. No to zdecydowanie tak. No dobra, dzięki Ci za te protipy i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych. Również Safari. dziękuję, Kamil, i fajnie, że z nami pojechałeś. Też się cieszę. Super było razem nurkować. Mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.